Eisenstein to jest postać niesłychanie barwna. Członek awangardy europejskiej, świetnie znał się z francuskimi surrealistami. I te jego 2 lata pobytu na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, spotkania z Charlesem Chaplinem, z Waltem Disneyem, który jest ważną postacią. Tam jest taka instalacja z myszką Miki, możecie Państwo zobaczyć. To ulubiona postać Sergeja Eisensteina, są cały duży esej na ten temat. Pokazuje też, że Eisenstein nie był postacią, która zamykała się tylko i wyłącznie w sztuce wysokiej, awangardowej, formalistycznej. Kochał także różne rejestry, kulturę ludową, kulturę popularną, film animowany. To wszystko musicie zobaczyć na tej wystawie. Wystawa jest podzielona na rozdziały. Kolejne hasła, takie jak ekstaza, linia zwierzę, maska, śmierć, ogień, protoplazma, powrót do łona matki, to tropy wydobyte z twórczości Eisenstein. Pokazując Państwu ewolucję form, strategii artystycznych i tematów, wykorzystujemy biografię znanego reżysera i teoretyka, jego filmy, rysunki oraz teksty. W każdym z elementów tej układanki można odnaleźć wspólny mianownik – chęć ucieczki przed skostnieniem. Skostnieniem pojmowanym jako zakonserwowanie formy, poddanie się normom społecznym czy też nakazom władzy. Potencjał zmiennokształtności najlepiej widoczny jest w rysunkach Eisensteina, które w przeciwieństwie do jego filmów nie powstawały na zamówienie. Ten Eisenstein, którego ja znałem ze szkoły, to był przede wszystkim reżyser filmowy. Twórca słynnych schodów odeskich w Pancerniku Potiomkinie. Ale czas ruszył z miejsca i wiemy dzisiaj o jego wielkich projektach teoretycznych. Wiemy o książce Metoda, która ma 4000 stron, została niedawno wydana w niemieckim edycji Potiomkin Press, która odsłoniła innego zupełnie Sergeja Eisensteina, czyli kogoś na przykład, kto interesuje się psychoanalizą, czyta Jamesa Joyce'a, chce sfilmować Kapitał Karla Marksa w formie eseju. Mało takiego eseju jeszcze, w którym w formie monologu wewnętrznego, takiego jak znamy z Ulyssesa, pewna robotnica myśli o swoich pończochach, na którą nie stać, myśli o jedwabiu i pojawia się cała idea obiegu kapitału w ustroju gospodarczym. To są bardzo świeże pomysły, wydaje mi się, które dopiero dzisiaj mogą być docenione po Guy Debordzie, po sytuacjonistach, po ostatnim kryzysie ekonomicznym. To jest także Sergej Eisenstein, który niezmiernie interesuje się medium graficznym, który uprawia metodę écriture automatique, czyli zapisuje na żywo, notuje swoje pomysły, chce, żeby jego nieświadomość zapisywała się w postaci właśnie rysunkowej. Sporo takich rysunków Państwo zobaczycie na tej wystawie, bardzo je polecam. Są unikatowe, trudno jest je zobaczyć na świecie. Wystawa jest także opowieścią o nieustannej transformacji materii, która staje się punktem wyjścia do innego spojrzenia na historię, tożsamość, ciało, popędy i relacje. Obecna w tytule Metoda to jedna z ostatnich nieukończonych książek Eisensteina, w której głosił on potrzebę myślenia poprzez zmysły. Eisenstein, mistrz cytatów i montażu, zostaje skomponowany na nowo. Wykorzystujemy do tego twórczość inspirujących go artystów, pracujących nie tylko z filmem, ale także z rysunkiem czy animacją. Pokazujemy pracę Miguela Covarrubiasa, Domiera Granville'a, Lewa Steinberga. Natomiast Marcel Brothers, Wanda Czełkowska, Władysław Hasior, Piotr Kopik, Grzegorz Kowalski, Anna Mendieta, Hanna Nowicka czy Franciszka Temerson to postacie, które w naszym odczuciu rozwijają intuicję Eisensteina i udowadniają, jak bardzo temat zmiennokształtności jest aktualny w sztuce współczesnej.